Przede mną projekt plenerowy, który dla Was przygotowuję, ale do jego realizacji potrzebuję kamery, która jest w stanie mnie śledzić. A ta potrafi śledzić i to jeszcze z automatycznym zoomem. Taką funkcję ma właśnie kamera Obsbot Tiny 2, która nagrywa filmy w jakości 4K. Funkcji Smart, o których powiem więcej w późniejszej części filmu, jest dużo więcej. Są gesty, śledzenie właśnie z zoomem, komendy głosowe oraz śledzenie dłoni. Testuję ją od kilku tygodni i w końcu mogę podzielić się z Wami moimi wnioskami na temat tej kamery oraz jej, nie zawsze smart, funkcji. Kamera przychodzi w niewielkim, usztywnionym pokrowcu wraz z podstawką magnetyczną oraz przewodem i przejściówką USB. Dodatkowo można dokupić pilot do jej sterowania, który jest wyposażony we wskaźnik laserowy. I tak, wiem, ta kamera jest głównie skierowana do zastosowań biurowych podczas połączeń biznesowych na Zoomie czy innych tego typu aplikacjach. Ja natomiast postanowiłem przetestować ją w troszkę innych warunkach niż typowo biurowe i mam nadzieję, że Wam się spodoba. Kamerę montujemy na dołączonej podstawce magnetycznie, więc równie dobrze możemy zamontować ją na dowolnej, metalowej powierzchni, ale mi w zastosowaniach plenerowych przydaje się gwint statywowy 1/4 cala do zamontowania jej na statywie. Możemy tę kamerę zamontować bokiem i wtedy z automatu przełączy się na nagrywanie pionowe, co może przydać się do tworzenia treści na social media. Co do jakości nagrań, nie mam zastrzeżeń, bo matryca 1/1,5 cala nagrywa w miarę dobrej jakości materiał 4K. I nie zrozumcie mnie źle, to 4K oczywiście odbiega od 4K z mojego Sony, ale w porównaniu do konkurencji, która zwykle montuje mniejsze matryce, jest całkiem nieźle. Możemy również nagrywać materiał w jakości Full HD w 60 klatkach, ale wtedy kamera lekko kropuje obraz, co moim zdaniem jest na minus i lepiej jednak nagrywać materiał w 30 klatkach w 4K, który łapie szerzej. Ogólnie przy 4K obraz jest dobrej jakości i jest dosyć jasny, a to za sprawą dwóch natywnych ISO. Natywne ISO to taka wartość, gdy kamera ma najszerszą rozpiętość tonalną oraz generuje najmniej szumów w cieniach. Niestety producent nie podaje tych wartości, ale jest dosyć dobrze i co najważniejsze, kamera dosyć szybko łapie ostrość. Nie robiłbym jednak filmu o tej kamerze, jeśli by nagrywała filmy i już. No bo sprzętów na rynku nagrywających dobrej jakości materiały, w sensie kamer internetowych, no kilka jest. Ta kamera ma podobno wbudowane SI, czyli sztuczną inteligencję. I ja wiem, słuchanie o tym, że jakiś sprzęt znowu ma wbudowaną sztuczną inteligencję, robi się powoli nudne i monotonne. Funkcje, które ma ta kamera, nazywam funkcjami Smart, no i kilka ich jest. Pierwsza i podstawowa to komendy głosowe. Po pierwsze są po angielsku, z tym akurat nie mam problemu, ale wyobraźcie sobie, że macie spotkanie biznesowe, tłumaczycie coś zarządowi, prezesowi i nagle podczas wypowiedzi mówicie zoom in closer, czyli przybliżenie, albo zoom out further, czyli oddalenie. Do nagrywania treści nie na żywo być może takie komendy mogą być przydatne, ale moim zdaniem lepiej używać do tego pilota. Z komend możemy ustawić 3 pozycje kamery, możemy właśnie przybliżyć albo oddalić, włączyć lub wyłączyć śledzenie, albo uśpić lub wybudzić z uśpienia kamerę. I tak, mikrofony dobrze zbierają dźwięk, też dosyć dobrze wyciszają otoczenie, dlatego komendy głosowe dosyć łatwe są w użytkowaniu, ale mimo wszystko, tak jak powiedziałem, lepiej używać pilota. Teraz mamy brak wyciszania otoczenia, no i tak mniej więcej to słychać. Teraz mamy słaby tryb wyciszania otoczenia, no i słychać trochę wiatru. Ciekawe, czy coś słychać na nagraniach. No i teraz mamy najsilniejszy tryb wyciszania otoczenia. Trochę mocniej zaczęło wiać. Ciekawe, czy coś słychać i ciekawe, jak słychać mój głos. To jest głos prosto z kamery Obsbot Tiny 2. Do wspomnianego wcześniej pilota jeszcze przejdziemy, ale teraz coś moim zdaniem o wiele bardziej przydatnego, czyli gesty dłońmi. W sumie mamy 3 takie gesty. Gest otwartej dłoni obok twarzy, czyli gest śledzenia. Kamera zaczyna nas wtedy śledzić i tym samym gestem możemy to śledzenie wyłączyć. Kolejnym gestem jest LK i gdy pokażemy takie coś, kamera automatycznie przybliży do wartości zadanej, którą możemy ustawić w aplikacji. Gdy pokażemy drugi raz, to kamera nam oddali obraz. No i trzeci gest, a tak naprawdę gesty, czyli 2 L-ki pokazujemy, rozchylamy dłonie i przybliżamy obraz. I w momencie, gdy znowu zbliżymy, to obraz się oddali.
Kamera dodatkowo przy każdym geście, gdy go pokazujemy, informuje nas, że odczytała gest mignięciem paska LEDowego. Ważne, aby robić to powoli i dokładnie, bo inaczej kamera nie odczyta gestów. Ciekawymi opcjami są jeszcze Desk Mode oraz Whiteboard, ale to są tryby, które raczej stosuje się w pomieszczeniach. W trybie Desk, czyli w trybie biurko, kamera przestawia się do dołu i pokazuje nam dokument, który przykładowo czytamy, ale w taki sposób, jakby kamera była top-down, czyli u góry dokumentu. Niestety, aby obraz ten tak wyglądał, kamera musi go obrócić oraz trochę porozciągać, co podczas pisania na przykład rozjeżdża długopis albo nasze palce. Natomiast w trybie Whiteboard kamera automatycznie przestawi się na białą tablicę, jeśli taką posiadamy, albo coś podobnego do tej tablicy. Mi chwytało obraz, który mam na ścianie obok biurka. Ogólnie, jak dla mnie, jest to zbędny bajer. Tak jak wspomniałem, producent przygotował też dedykowaną aplikację do tej kamery, w której możemy zmienić praktycznie wszystkie ustawienia. Dodatkowo możemy włączyć tryby pracy, o których już mówiłem. Wybierzemy, czy kamera ma śledzić górną część ciała, czy dolną. Dostosujemy tryb Beauty, czyli upiększenia ryjka, co jest śmieszne tak by the way, a także ustawimy automatyczny tryb wyłączenia kamery lub włączymy możliwość sterowania pilotem. I właśnie pilot to największy plus tej kamery. Możemy sterować za pomocą jego wszystkimi najważniejszymi funkcjami tej małej kamerki. Wybierzemy jedną z 3 pozycji kamery, które wcześniej sobie zapiszemy. Zmienimy pozycję kamery lub ją wycentrujemy, zmienimy przybliżenie, włączymy tryb śledzenia, tablicy, biurka i co najważniejsze, możemy nim zmieniać slajdy w naszych prezentacjach. No i jest wskaźnik laserowy. Niestety kamera nie jest pozbawiona wad. Po pierwsze, grzeje się. I to bardzo. W momencie, gdy jest uśpiona, również pobiera energię i się grzeje. No i przez to też rozładowała mi laptopa, co jest dosyć dziwne. Kolejna kwestia to w momencie, gdy przełączamy w tryb tablicy, a nie mamy zwykłej białej tablicy, to kamera szukając potrafi się zawiesić. Wtedy pomaga jedynie wyłączenie i podłączenie jej na nowo do komputera. No i największy minus to brak trzeciej osi gimbala. To powoduje, że kamera musi być równo zamontowana podstawą, bo jeśli będzie trochę do góry albo do dołu, to kamera szukając nas na boki będzie również przekrzywiać obraz. I to powoduje, że jeśli chcemy nagrać obraz w pionie, to musimy przestawić kamerę w taki sposób, bo sama nie jest w stanie przestawić matrycy. Ogólnie to kamera z dobrej jakości obrazem i zdecydowanie przyda mi się przy projekcie dla Was. Będzie jako Bcam, czyli druga kamera, która sama mnie śledzi. Obraz z niej zdecydowanie będzie wystarczający do streamów na YouTube, ale czy Wam się przyda? No o tym musicie zdecydować sami. Chciałem Wam pokazać, że taki sprzęt jest i jak wyglądają z niego filmy. Linki do sprzętu zostawiam w opisie do tego filmu. Jeśli macie dodatkowe pytania co do kamery OBSBOT Tiny 2, to jak zawsze sekcja komentarzy jest Wasza. Z mojej strony to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego.